Siemano ziomeczki, tu Kuwiczyku, a dzisiaj witam Was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale, która będzie polegać na rozwiązywaniu zagadek z gier. Tak jak na przykład ten film będzie o symbolach na jednym z ołtarzu Jotunów w grze God of War 4. Ale najpierw, zanim przejdziemy do tych symboli, obejrzcie sobie cutscenkę z gry. A potem przejdziemy do głównego tematu. To co? Widzimy się po cutscence. A, i jeszcze coś. Na samym końcu filmu powiem Wam o nowej serii na kanale, innej niż ta. Będzie się nazywać Kim jest lub Kim był. Na przykład pierwszy odcinek będzie o Kratosie, potem będzie może ktoś inny, na przykład nie wiem, Master Chief z Halo. A co? No, dowiecie się na samym końcu. Więc co? Zapraszam do cutscenki. Patrzcie! To brakujący panel z tyrem! Odyn go ukradł? Ale czemu? On zawsze ma swoje powody. Mogę zerknąć? No, tego się nie spodziewałem. Czemu? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego. Głowo? Słuchaj, to na pewno jest Tyr. Odbywa podróż. Być może magiczną. Ale co to ma wspólnego z gigantami? Czemu mieliby to uwieczniać? Ale sądzę, że tego się pewnie nie dowiemy. A co to za runy w rogach? To nie runy. To symbole z przeróżnych krain. Oznaczają. Wojnę. Ano. Skąd ty... Ten znam aż za dobrze. Jego oczy to klejnoty, jak twoje. Pewnie symbolizują dar widzenia, dany nam przez gigantów. Daj no mnie bliżej. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Co to jest? Tajemny schemat ukryty przez Tyra tak, by nie znalazł go nikt. Poza tymi, którym ufali giganci. Odyn miał go pod nosem. Mówiłem, że zaprowadzę was do Jotunheimu. Co masz na myśli? Podobno skończyły ci się pomysły. Nie rozumiesz, bracie? Odyn nie porzucił nadziei i nam też nie wolno. Wiedział, że ten panel coś skrywa, ale to my to znaleźliśmy. To schemat klucza do jakiejś sekretnej komnaty Tyra. Nie wiem, co możemy w niej znaleźć albo zastać, ale to jakiś trop. I jak mamy stworzyć ten klucz? Spytajmy krasnoluda. Ten symbol na drzwiach świątyni. To zlepek różnych run. Pokój... Witam po cutscence. Myślę, że nie było żadnego problemu z jakością. A jeśli był, proszę napisać w komentarzu. Wezmę go na pewno pod uwagę, gdy będę nagrywał następny film. Ale przejdźmy teraz do symboli. Pierwszy z nich Eye of Horus, po polsku oko Horusa, czyli oko boga wojny z mitologii egipskiej. Cały opis postaci będzie po ich przedstawieniu, więc zapraszam dalej. Drugi symbol nazywa się Mitsudomoe. Symbol pochodzi z Japonii. W mitologii japońskiej bogiem wojny jest Hachiman lub jak to woli Hachiman. Im też się oczywiście zajmiemy w dalszym segmencie odcinka. Następnym z symboli, tudzież ostatnim, to Triskelion. Ten symbol pochodzi z mitologii celtyckiej, czyli ze Szkocji, Irlandii, Anglii, czyli po prostu z Wielkiej Brytanii. W mitologii celtyckiej nie było boga wojny, tylko były boginie wojny. Jest ich 4, ale według mnie najważniejsza jest Morrigan. A teraz przejdziemy do opisów postaci. Uwaga! Wszystkie opisy są z Wikipedii, więc jak będą jakieś błędy, proszę mi to zgłosić. Na pewno filmu nie zmienię, ale chociaż będę wiedział o tym.
Więc co? Zaczynamy. Horus, egipski bóg nieba, opiekun monarchii egipskiej, z którym utożsamiał się panujący faraon, przyjmując jego imię. Czczony pod postacią sokoła lub człowieka z głową sokoła, zwieńczoną tarczą słoneczną oraz jako dziecko z palcem w ustach. Horus uosabiał cały Egipt. Wraz z nim często przedstawiano Nechbet i Facet, które symbolizowały połączony Egipt górny i dolny oraz uosabiały Hathor. Jego synami byli Hapi, Imset, Dumafet i Kebechsuf. Horus jest jednym z najstarszych i najbardziej znaczących bóstw w religii starożytnego Egiptu. Był czczony od okresu predynastycznego aż do okresu grecko-rzymskiego. Egiptolodzy wyróżniają kilka postaci Horusów traktowanych jako osobne bóstwa. Mogą one jednak też być różnymi postaciami przedstawienia tego samego bóstwa, którego główne atrybuty i osobne postaci mogą mieć charakter nieprzeciwstawny, tylko wzajemnie dopełniający. Najwcześniejsza postać przedstawiania Horusa to Sokół, bóstwo opiekuńcze Nechen w Górnym Egipcie. Był to jednocześnie bóg lokalny i bóstwo powiązane z władcą królewską. Król bowiem uważany był we wczesnym okresie za żywe objawienie Horusa, a po śmierci Ozyrysa. Najczęściej Horus był przedstawiany jako syn Izdy i Ozyrysa. W innej tradycji uważano go jednak za syna lub małżonka Hathor. Horus miał wiele funkcji w egipskim panteonie. Przede wszystkim był bogiem nieba, podobnym bóstwem była bogini Nut, wojny i bogiem opiekunem. Hachiman, bóg 8 chorągwi. W mitologii japońskiej bóg wojny, opiekuńczy bóg wojowników, łucznictwa i boski opiekun Japonii oraz narodu japońskiego. Łączony jest również z rolnictwem, płodnością oraz rybołówstwem. Uważany za patrona rodu Minamoto. Korzenie kultu Hachimana nie są znane. Pojawił się on w pierwszej połowie VIII wieku w okresie Nara i szybko zdobył sobie wielką popularność. Uznawany jest za boską inkantację cesarza Ojina i często czczony jest wraz z matką cesarzową Jingu. Niejasne jest, w jaki sposób uczyniono z Ojina władcy nie prowadzącego wielkich kampanii militarnych bóstwo związane z wojną. Według popularnej powieści miał się on znajdować w łonie matki, gdy ta prowadziła zwycięską wyprawę na Koreę. Zgodnie z legendą miało się objawić jako bóstwo w 571 roku. Nie ma jednak żadnych wzmianek o jego kulcie wcześniejszym niż początek VIII wieku. Postać Hachimana przeniknęła także do japońskiego panteonu buddyjskiego, gdzie uważany jest za bodhistawę. Utożsamiany zazwyczaj z Buddą, Amidą, jego wojenny charakter powiązano z funkcją strażnika buddyzmu. Tego niżej z głównym chramem jego nie będę czytał, bo to łamie język. Jak chcecie, to sami to przeczytajcie. Niestety ja tego wam nie przeczytam, bo co drugie słowo bym się zacinał, a chyba nie chcecie mieć takiego odcinku. Więc co?
przejdźmy do Morrigan. Morrigan, znana też jako Morrigu, celtycka bogini magii, podziemia, wojny i zniszczenia. Przedstawiona jest zwykle w zbroi i rysztunku. Pojawia się wszędzie, gdzie jest wojna. Krąży nad polem bitwy pod postacią kruka lub wrony. Po raz pierwszy wzmianka o niej pojawiła się w cyklu mitologicznym opowieści celtyckich, gdzie jest czczona jako jedna z Tucha de Dana. Morrigan jest jedną z 4 bogini wojny. Poza nią są jeszcze Macha, Neyman i Badb. Choć pierwsza część jej imienia wydaje się podobna do staroangielskiego słowa maere, które istnieje wciąż we współczesnym języku angielskim w wyrazie nightmare, mara nocna. Bardziej prawdopodobne jest, iż jest to istniejące w języku średnio-nowoirlandzkim słowo mur, znaczące wielki. Z kolei zbliżone fonetycznie barb oznacza umarły, a mortaloicht śmiertelność. Zbliżone do angielskiego mortality. Druga część jej imienia, Regan, znaczy po irlandzku królowa, więc imię Morrigan znaczyłoby Wielka Królowa bądź Królowa Umarłych. Morrigan próbowano powiązać z arturiańską wiedźmą o imieniu Morgan Le Fay. Geoffrey of Monmouth napisał pierwsze historie opisujące Morgan Le Fay w Vita Merlini, żywot Merlina. Teraz przejdźmy do takiego malutkiego podsumowania, czyli symbol, do jakiego boga należy. Oczywiście Omega należy do Kratosa. Tekachoby G do strzała, do Tyra. Oko należy do Horusa. Mitsu do Moe należy do Hachimana i Triskelion do Morrigan. To co? To będzie chyba tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Proszę o zostawienie lajka, subskrypcję, komentarza, bo to pomaga, naprawdę pomaga, wybija film wyżej. Więc no, to co? Na razie. Adios. A, jeszcze coś. Miałem wam powiedzieć o nowej serii. Nowa seria będzie polegała właśnie, będzie się nazywała Kim jest, kim był. Będzie po prostu polegała, że będę opowiadał całą historię od początku do końca. I po prostu zacznę te odcinki, tą serię od serii gier God of War. Czyli będę omawiał wszystkie takie bardziej najważniejsze postacie w grze. Czyli na przykład Kratos, Deimos, Ares, Zeus, no i tak dalej. Więc no teraz to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Adios.